Dzień dobry. Przejrzałem statystyki na kanale naszego YouTube'a, porozmawiałem z ludźmi, no i za waszą radą postanowiłem wywalić tego starego dziada, który opowiada tylko nieistotne rzeczy i nieistotne fakty o nieistotnych samochodach. Dlatego dzisiaj wróciliśmy z naszym nowym kamerzystą, redaktorem Sraszką do Double Red Cars Museum, bo są tu nowe auta. No i w związku z tym dzisiaj ja będę o nich opowiadał, ale jako, że chcemy trafiać do młodych, no to teraz zrobimy to tak, wiecie, w stylu młodzieżowym, te filmy, dużo ładnych ujęć i tak dalej. Także hello fellow kids, those are cars, yes, bang! No teraz wersja dla starych ludzi. Mamy tu dużo starych znajomych, bardzo było miło się spotkać na przykład z kim? No na pewno nie z tobą, ale z właśnie. Lagondą już tak. O właśnie, ale patrzcie co tu mamy fajnego. Mamy dwa Ferrari, no te starostsze żeśmy wam pokazywali ostatnio, a dzisiaj wam pokażemy the most hated Ferrari all times. Tak się mówi? Bardzo ładnie. Po prostu wcale nie umarłem w środku, jak usłyszałem. Mów dalej. Mondialek, proszę państwa. To jest Mondial, czyli najtańszy prawdopodobnie klasyczne Ferrari. Ferrari, który jest no, faktycznie znienawidzone i dopiero teraz powoli zaczyna wchodzić na salony, jak się to ładnie mówi. Dlaczego samochód był nielubiany? Ponieważ pierwsze wersje były słabe, miały tam jakieś 200 koni i w ogóle to tak słabo jeździło i tak dalej. Te późniejsze, na końcu chyba Mondial T, który naprawdę jest prawilny, ale fajne oczka ma. Komu je da? Na pewno nie tobie, bo jesteś biedny. To prawda. No ale co jest w Mondialu najlepsze? W Mondialu najlepsze jest to, że mamy tak, centralnie umieszczone V8 i 4 siedzenia, a w zasadzie 2 rzędy, w zasadzie, tak się mówi. Ten nietypowy layout wygenerował nietypowe kształty. To tak jak u redaktora nieszczelnego. Ej. Ja nie mam takich brzydkich oczu. No prawda jest taka, że niewielu ten samochód się podoba. Tak po prostu, że jest atrakcyjny wizualnie. Uknuliśmy taką teorię wczoraj wieczorem, robiąc zdjęcia, że redaktor Traszka był Mondialem w swoim przedszkolu. Nikt go nie lubił, wszyscy się go obrzydzili i nie chcieli się z nim bawić. A proszę, jak wyrósł. Można, ale świetne ma wnętrze i to jest godne. I Bartek, chodź pokazać klameczkę. Mówisz, aż tak się... To będzie ten krótki film. Tak, uwaga. Nie słyszycie tego? Nie. No i zegary są kosmiczne, ATC pełną gębą. Klimatyzacja akcesoryjna. Więc na przebitkach widzicie, że jest super panel do sterowania wszystkim. Na przykład radio jest tutaj, żeby kierowca siedząc za kierownicą łatwo je obsługiwał. Myślimy, że z Bartkiem, że z tyłu się zmieści... Kto się zmieści z tyłu? Nie możemy tego powiedzieć. No właśnie. No i taki jest Mondial. Jakby ja mam pierwszy raz styczność z tym modelem tak dogłębnie i uznaję, że bardzo bym mógł go. Wczoraj postanowiliśmy z Bartkiem, że w naszym garażu z Ferrari mógłby stać Mondial, obok oczywiście 400 i 612, czyli wszystkich niechcianych, nielubionych Ferrari. Ale jeśli myślicie, że Mondial, który tutaj właśnie wam został pokazany, to jest dzisiejszy top, to nie. I nie będzie nim też 6 z kolei w Muzeum Gemballa i 4 z kolei 928. Który jest całkiem teges. I teraz byliśmy wczoraj zdumieni z kolegą nieszczelnym, gdyż ta Gemballa jest taka Ładna. i subtelna, gdyż oczywiście jest poszerzenie, ale poszerzenie jest jakie, Bartek? No, wygląda jakby ktoś jednak nie brał białego proszku podczas rysowania tego tyłu, bo on jest taki delikatny. No, jak na niemiecki tuning, oczywiście. Nie ma wielkich tych poszerzeń, wywietrzników tam, że małe zwierzątka wciąga i tak dalej. Ale pokaż im wydech. Mówisz, że jednak Pokaż coś im wydech. zostało. Pokaż im wydech. No właśnie. 4 rury. Więc od rur w górę jest subtelnie i jest naprawdę ładny. Zresztą umówmy się, jeżeli ktoś uważa, że 928 nie jest ładne, to powinien niech w tym ginie. momencie, teraz się tak ładnie mówi, powinien w tym momencie przestać oglądać. Okej, a teraz popatrzcie na to, bo te poszerzenia, nie ma tych szprosów klasycznych z lat 80., ale patrzcie, tu się zaczyna taka fajna
listewka, ona sobie tu biegnie. Ona generuje bardzo ogromny docisk aerodynamiczny, była kluczowa w tym projekcie. Na pewno. Tutaj sobie biegnie. Tutaj przechodzi w poszerzenie, które przechodzi w spoiler. I to wszystko tak jest ładnie, płynnie zrobione. Tak. Oczywiście klasyczne dla Gembali logo. Kokainowy wir. No właśnie, ale to, co jest sztosem, to zobaczcie sobie, że interior jest matching colors, tak się mówi, tak? Bardzo dobrze. Kolory meczowe. No o to mi chodziło. A teraz zwróćcie uwagę, że ma jakiś taki fajny wyświetlacz przed dźwignią zmiany biegów. No i jak każdy 928 jest po prostu super. Jaki jest twój ulubiony detal w 928? Tył, tylko oczywiście jak ustaliliśmy wczoraj, cały tył z wersji wczesnej. Okej. Mój ulubiony detal to są drzwi, ponieważ one są sześciokątne. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Na pewno były tanie w produkcji. Właśnie miałem to mówić, to na pewno było pomyślane. Tak, to było specjalnie zrobione, żeby było tańsze w produkcji. Dobrze. To co? Zostawiamy Gembale, polecamy waszej uwadze, jak już kiedyś przyjedziecie. No pamiętajcie, że jakby na tym piętrze, przynajmniej jak się wchodzi, to stoją 4 Gembale z rzędu, 3 Stroski, no i stoi też on. Ja? No, słaby żart był, ale Dostosowuję się do mojego współprowadzącego. mówi się do interlokutora. Krew ci z nosa pójdzie, jak będziesz takich słów używał. No i teraz tak, bo w tym roku chyba na Silverstone aukcji był do sprzedania taki Subtelny Jaguar. dziwny Jaguar. I dziwnym sposobem on stoi właśnie tutaj, przed nami. Tak, i to jest jeden z 12, a w zasadzie pierwszy z 12, prototypowy. No i to jest tak. XJS, jak wiemy, miał bardzo długie życie. Dał początek Astonowi DB7, ścigał się tam w jakichś wyścigach przez TWR bodajże. Miał, nie wiem, 2 albo 3 serie, był bardzo długo produkowany. No i to jest jakaś taka najrzadsza chyba wersja XJS-a, który nazywa się Rarest Monaco. of them all. Dokładnie. No i tak, teraz ten pojazd właściwie cała ta seria tych 12 samochodów została stworzona przez firmę PBD Design, umieszczoną w Bristolu. Tam był jakiś pan Paul Bailey, który miał jakieś doświadczenia lotnicze i postanowił, może zrobimy coś jakby innego z tego Jaguara. No i teraz, drodzy widzowie, rodzi się takie pytanie. Czy przód tego pojazdu delikatnie przypomina wam być może jakiegoś innego, nieco późniejszego Jaguara? Zdecydowanie, proszę pana. A już na pewno koła z boku, które zaraz pokażemy. No tak, a mnie ten przód bardzo kojarzy się z później pokazanym XK8 i wydaje mi się, że no raczej nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek. Linia się zgadza. Chodź, pokaż im te kółeczko, ja ci tu ładnie Natomiast kółko odepnę. jest, przynajmniej ta centralna część, oczywiście jest to bardzo umowne, ale jest tutaj, w ogóle w całym tym aucie, ze względu też na silnik, chociaż nie, tam nie było V12. Ale jest inne powiązanie, o którym zaraz Jest ci inne powiem. powiązanie, natomiast to kółko jest takie wannabe XJ220. Jak dla mnie. To tutaj ten wlot powietrza też jest taki... To się działo mniej więcej gdzieś już obok siebie, prawda? Tak, działo się obok siebie. Zaraz ci powiem dokładnie jakby pewien wątek, który doczytałem dzisiaj dopiero, a wczoraj jeszcze o nim nie wiedziałem, ale... Jak to ty nie wiesz wszystkiego? Jak to nie wiem wszystkiego? To ty nie wiesz? Przecież ja piszę te wszystkie artykuły. A, wszystkie. No i no jest on tak poszerzony, taki trochę bydlak, nie? Co? Nico, ale taki totalny BDS. Czyli zła pupcia, tak? Znaczy XJ w tych czasach już na tej ostatniej dupie już był fajny. XJS, listewka. proszę pana. No, i ten XJ to inne auto. duży, brzydki Jaguar. I jakby powiedział... Ten, którego zwolniliśmy? tak, ten, Dobrze. którego zwolniliśmy. To, co jest jeszcze ważne. Auto jest gigantyczne. Jak wczoraj żeśmy go tu ładnie manewrowali do zdjęć, które sobie zobaczycie w odpowiednim czasie, może już widzieliście, to samochód jest tak kolosalnie ogromny i robi takie wrażenie na żywo. A wnętrze jakie ma piękne, prawda Bartek? Takie szare i smutne, jak z Volkswagen. No właśnie. Bodaj byś z Rudzią. No wstydu nie ma. Nie ma wstydu. Teraz tak, co jest najciekawsze, co doczytałem z opisu z muzeum. Mianowicie, ten samochód jako jeden z pierwszych prototypowy na początku lat 90. przeszedł nielichą transformację. Pokaż tą nielichą transformację.
No więc tak, ten wóz na początku lat 90. przez kolejnego właściciela został wysłany na przebudowę. I przebudowa polegała na tym, że został pozyskany Jaguar XJ-SR, czyli najmocniejsza wersja, najpóźniejsza z 6-litrowym silnikiem V12, właśnie ta. I z tego oryginalnego Monaco zostały zdemontowane wszystkie charakterystyczne elementy i wizualne, i techniczne dla Monaco i zostały przeszczepione do tego nowego, do tej nowszej wersji. I to jest właśnie ten samochód, tak? No więc mamy tu taki skromny agregacik. Jak sobie na niego patrzy, to myślę, że bardzo łatwo się przy nim pracuje i mechanicy lubią takie silniki bardzo. Wracając do naszych peanów na cześć Double Red Cars Museum, no wiele z was oglądało ten samochód na aukcjach, były opisy w tym roku, było trochę fejmu na ten samochód, tak, że pojawił się do sprzedaży i w ogóle. Musimy też pamiętać o tym, że 2 sztuki z tych 12 produkowanych były na przykład u Sułtana Brunei, więc znowu mamy jakiś taki mityczny wątek, no i potem jakby przyjeżdżacie sobie na Słowację i sobie go oglądacie. No. Gdy wszyscy zakładają, że takie samochody trafiają do prywatnych kolekcji schowanych pod ziemią i są nigdy nie jeżdżone, tylko oglądane, to tutaj 1 z 12 stoi. A wiecie już, że tutaj jest dużo samochodów, które są one-off, tam bardzo małej liczby. W związku z czym dlatego po raz kolejny warto przyjechać do Double Red, bo to na żywo to jest taki cios. Jest? Jest. Zostawiamy Monaco, bo dzisiaj staramy się być krótcy, zwarci i treściwi, czyli tak jak nigdy. No i teraz, moi drodzy widzowie, pokażemy wam ten sam samochód. Jakby może nie uwierzycie, ale to jest dokładnie ten sam model. Pokazywać im, Bartek? No chyba po to przyszli, nie? Dobra. Jakbyście nie zauważyli, to jest dokładnie ten sam samochód. Ja jakby nie widzę z tym problemu. Zacznijmy od czerwonego. Co ty na to? Jest taki bardziej nudny. Alpine A310 to co kluczowe w pierwszej serii, czyli z silnikiem 4-cylindrowym. Ich zrobiono troszkę powyżej 2000 sztuk, a późniejsza wersja z V6, tą niesławną PRV, była wyprodukowana w wielokrotnie większej ilości. To jest bardzo rzadki samochód. Jak sobie patrzycie na przód tego kosmicznego pojazdu, Jest cudowny. to co się wam kojarzy, Bartek? Proszę pana, Citroen SM. A dlaczego, zapytacie, drodzy widzowie? Gdyż obydwa te pojazdy zostały stworzone, jeśli chodzi o design, przez pana Roberta Opron. Szokujące. Szokujące. Także ja myślę, że w tych latach 70. wczesnych, gdy ten samochód został zaprezentowany, to mógł troszkę szokować. Piękna jest ta felga. Nie wiem, czy pamiętacie filmy typu Mad Max albo jakieś Cannonball, Cannon Race'y, Mad Ball i inne. Dla mnie vibe tego samochodu to jest taki pustynny wyścig w postapokaliptycznych czasach. Leje się krew, wszystko wybucha, walczą o ropę, benzynę, wodę i cokolwiek. Ja bym walczył o ten zestaw audio. Zdecydowanie. Natomiast ten samochód ma taki totalny vibe post-apo. Widać, lata 70. były post-apo. No, ale tutaj jakby to jedno i tutaj pan Opron po czerwonej stronie, a po białej stronie pan Cytryn i Gumiak. Po prawej stronie Austriacy, prawdopodobnie z firmy Plank und Ringswandel, Ja. którzy przebudowali 4 sztuki A310, ale w tej późniejszej wersji z V6, tak jak tu, na ten piękny pojazd, który został nazwany Prototype Le Mans. Do wczoraj zastanawialiśmy się, czy to w ogóle nie jest jakaś wielka ściema. Trochę szukania było, bo wydawało nam się to dość abstrakcyjne i nadal nam się wydaje, ale my myśleliśmy, że to tylko legenda, a on istnieje naprawdę. No Nie, i na odwrót. faktycznie są, bo znajdziecie sobie zdjęcia niebieskiej sztuki na przykład w internecie. Pokaż im to koło, bo koło to jest w ogóle... Koło to jest coś, co chciałbym wsadzić w mojego Seata. Myślałem, że powiesz... A, nieważne. Zamknij się. Koło też jest post-apo. Jedyny problem, który my mamy z tym tematem jest taki, że A310 oryginalnie, przynajmniej ta z 1.6 silnikiem, miała piasty na 4 śruby, a tu mamy na 3 śruby. I Co to się stało się? Dlatego zastanawialiśmy się, czy może przez przypadek tu nie jest, nie wiem, na przykład limitowana wersja 2CV albo coś takiego, ale wygląda na to, że faktycznie jest to Alpine. To, co widać, jedyna rzecz, którą widać jakby zachowaną, to są te wloty tutaj. Jest. Kształt jest ten sam, tak? Ale wnętrze jest naprawdę świetnie zrobione. Jak w każdym Fiero. I ładnie zachowane, naprawdę. Stan jest bardzo elegancki. Jest elegancki.
I Kierownica jest bardzo duża, prawda? Dużą ma średnicę, nie Bartek? mógłbym ją, nie wiem, nosem obracać. No, a nie, też nie mogę powiedzieć. Możesz. Nosem. Pamiętaj, że nieważne kto co mówi, ważne kto co wycina. A ja tylko gołe baby, jeśli gdzieś zauważę. No i jakby, jeśli chcielibyście zobaczyć A310 Prototype Le Mans by Plank und Ringswandel, To nigdzie indziej jak tu. no bo jakby Jak zawsze. Double Red Cars Museum. tak to tu właśnie wygląda. A my udajemy się dalej w ten korytarz. Zanim Tomek tu wszystko pozaklucza, no to tych już naszych przyjaciół znacie. Jest 280, jest Ameryka, tutaj jest RX-7 pierwsza, RX-3 RX-7 druga druga. bodajże. Szalona korwetta na podtlenek gazotu i tak dalej. I tak to dalej. jest XJS. Tak. I to jest XJS w kabriolecie. Czy to jest technicznie ten sam samochód, który ten Jest czerwony... dokładnie piętro wyżej. Być może wam już pokazaliśmy, a może za chwilę wam pokażemy. Oczywiście Interceptor, piękny. Straszny zbój. Auto ze szczoteczkami do zębów na reflektorach. No i przyszliśmy tylko się przywitać z naszym hello. Tęskniliśmy za tobą, wiesz. Mówimy wszystkim w Polsce o tobie i oni i tak nie chcą tu przyjechać. A co jest najlepsze? Wczoraj postanowiliśmy sprawdzić, jak siedzi się z tyłu, bo jak byliśmy tu kilka miesięcy temu, to chyba tylko dotarliśmy do przodu i wiecie co? Nie da się siedzieć. Tam nie ma miejsca w ogóle. Jeżeli macie nogi i więcej niż 1,80 m, to trochę jak w Diablo. W sensie, no wejdziesz, ale się nie ruszysz. Tak? Tak. Piękne marnotrawstwo przestrzeni. Cudowne, I naprawdę. bardzo je jakby, no... nie, jak się to mówi? Our beloved? A, nieważne. No dobra. Do brzegu. Tutaj mamy... Napatrzcie się na to, bo to będzie zaraz ważne. To jest ważne. To mamy jakby wersję raw, Tak. taką surową. I jeszcze co jest istotne, to jest wersja w amerykańskim wydaniu. Możesz zobaczyć, pokazać im, jakie są Ze zderzakami na stare baby. subtelne zderzaki 5 miles bumper. Stara baba bumper. Mhm. No i... jak się nazywa ta generacja? Nie wiem, R107? Nie Chyba pamiętam. tak, Chyba nieważne. tak. To jest mój najmniej ulubiony SL. Przy czym można go zrobić inaczej. Na przykład... Na przykład taram. I tu mamy taki zgryz, i zgryz ma nawet właściciel, bo to prawdopodobnie jest Koenig, ale być Może nie jest. być Koenig. Także internet pomóż. No jakby jest subtelnie i niemiecko. Ale cudowne jest to wnętrze w kolorze Raffaello. Na dodatek to jest, odkryliśmy z Bartkiem wczoraj, że to jest... Wy tylko myślicie, że to nie jest aż tak szalone, a to dodatkowo jest cabrio, moi drodzy. To jest hardtop. To jest hardtop nałożony. Co jeszcze wam możemy tu pokazać fajnego? I powiemy tak, jakby też wczoraj o tym dywagowaliśmy. Jakby ilość tych chromów na tym aucie i poszerzenia i to wszystko się żre, ale jak weźmiecie pod uwagę, że ten dach można zdjąć, gdzie tych chromów jest najwięcej, Tak. to robi się już troszkę lepiej. Pokaż mi jeszcze tu. Wąsko? Że jest wąsko? Wąsko. Bieda? Co ty masz z tym telefonem? Masz jakiś sponsoring od Motorola? Nie no, chodzi o pokazanie Dobra, idziemy dalej. 345 na 35 na 15, proszę pana. 15 mam w czajniku. Czy ktoś cię pytał o wymiary? Ale to jest... Twoje? No tak. Także tak, no wiecie, jeżeli lubicie właśnie te klimaty Koenig, Strosek, Gembala, zresztą widzieliście już na górze, no to tutaj jest chyba Koenig, ale jeżeli ktoś się zna bardziej, na przykład jest panem złomnikiem od takich rzeczy, on się nie zna, Powiedziałeś to na głos? ups, Wycinaj. to możecie się podzielić tą Wiedzą. tak. Ale najlepiej przyjedźcie tutaj i zbadajcie sami. Dobrze, zostawiamy cię, bo jesteś tak brzydki, że aż ładny. Idźmy dalej. Idźmy do czegoś, co nas zachwyciło wczoraj, Idziemy prawda? do czegoś, co jest klasycznie piękne. I nie jest to lele, ale wiem, że i tak ją dotkniesz, bo nie wytrzymasz. Och, Jest lele, hello. Jest Pantera. Pantera popatrzy. No i Nie spodziewaliście się tego. teraz... I nie ma żadnych poszerzeń. I jest piękny. No jest. I To wszystko prawda- wam pokażemy. Wiedzcie, że jak Tomek nie może się zmieścić do jakiegoś auta, to już musi być naprawdę... No tak...
Musiałbym jakby sobie zmienić jakby te, jak się ładnie mówi, proporcje. Coś skrócić, coś wydłużyć, żeby coś w ogóle można było zrobić, ale tak. Myślałem, że płeć. A to jestem już w trakcie jakby co. Okej. Czy mogę już, Bartku? Stań blisko tego auta. Pokaż, gdzie kończy się dach względem przeciętnego człowieka. 1,83 m. Takie normalne. Także, Odrobinkę nad biodro. no dobrze, naginaj. Jak już ustaliliśmy, prawda, metrykę i rozmiary tego samochodu, bardzo profesjonalnie za pomocą biodra, Oczywiście. no Lubię to- strzelać z biodra. jedziesz. Ferrari 208 GTB Turbo. Czyli pierwszy, jak się to ładnie mówi, Turbacz. pierwszy cywilny samochód Ferrari z uturbionym silnikiem. Czyli wtedy w latach 70. był szał w Formule 1 na turbo i tak dalej. No i oni sobie do tych samochodów, które miały celowo obniżoną pojemność dla celów fiskalnych, to jest 2-litrowa V8. I ona po uturbieniu ma 220 koni. I oczywiście ten samochód znacie z innych kształtów, bo 308 wolnosąca była Mistrz Kierownicy Ucieka, czy któryś z tych filmów, to jakby właśnie tam to był ten samochód. I teraz tak, po czym poznać 208? Ma deeper front spoiler, ma additional dziurki i ma tylny zderzak przedzielony na pół i tutaj są takie ładne, taki ładny grill, który pozwala co robić? Jasno stwierdzić, że to jest właśnie turbo, gdyż chodzi o wentylację, temperatury i tak dalej. Tomek, ja bym bardzo chciał, jakby Ja zanim- też bym. Ale nawet ty do niego nie wejdziesz. Chciałbym pokazać totalnie feature, który pozamiatał. Mnie i ciebie zresztą też widziałem. Otwórz drzwi w tym aucie. Użyj z tamtej strony klameczki, proszę. A z której strony chcesz? Tej? Tam. Dobrze. Po pierwsze, popatrzcie jak wygląda klameczka. Otóż ten robaczek tutaj, to jest klameczka. O, tu. No jeszcze mnie kopnij. Tu, ten łon. That's it. No i tu jest oczywiście wgłębienie. I teraz patrzcie na środek. Tak. Szukam kogoś, kto mi czarne Scorpio obszyje taką skórą. Będę wdzięczny za namiary. Ja bym chciał takie rocker switches, jak są tu na środku, te wszystkie takie przełączniczki. Naduszałbym jak wścieknięty. Jako, że... Teraz to jest ten czas na minutę ciszy? Nie, to jest ten czas, w którym nasz tłumacz, kochany pan Jax, lubi, kiedy nic nie mówimy i gadamy głupoty. On bardzo się cieszy, jak to tłumaczy. Także powiedzmy jeszcze coś bez sensu, niech ma więcej. Dobrze, powiedzmy to, że to ujęcie, które teraz wam Bartek pokazuje, wierzymy, że ma zapach, bo jakby woń tej skóry w środku no jest taka niekiepska. No. Zresztą jak w wielu autach, które dziś i wczoraj odwiedziliśmy, ale tu jest... No nie wiem, nie umiem nazwać tego zapachu. Jestem prostym człowiekiem ze wsi i tam u nas łobornik i Nie uciekaj, bo wodzionka. jeszcze musimy pokazać jedną rzecz. A tu będziesz miał ładny kadr. Już mam ładny. No, do rzeczy. Pójdź sam do mnie. Ja? 208 z jednym z tych samochodów, które przez jakiś czas przynajmniej, no pewnie potem to zmieniono, miały metryczne opony. To są faktycznie te RX-y i zobaczcie sobie, one chyba są w miarę jakby nowe. To nie jest calowa felga. Jak sobie widzicie, tu są rozmiar 220 na 55, ale później jest rozmiar metryczny 390. Te opony są nie tanie, Bartku. Nie? Nie, zupełnie nie. Ale pierwsze jeszcze zobaczcie, jak ładnie jest tutaj w ogóle poprowadzona tylna, że tak zażartuję, szyba. No tak, ona jest zgięta, tylko Ona tak jest- odwrotnie. Tak. I to ten się- spoiler. To się tam łamie i to jest w jednym kawałku i Tomek to pukał i to jest szyba. W sensie szkło, a nie jakiś tam plexi. A co ty tam, co tam jeszcze, co tam paluszkiem pokazywałeś? No, że górna krawędź maski ma takie ładne wycięcia na ramion, na ośki wycieraczek. No, To też piękny na jest ten pewno się, samochód. na szrocie się łatwo znajduje takie maski, nie? Piękny jest ten samochód, jakby te wszystkie tu, to tu wszystko, no sztos po prostu. Rzadko we mnie jest miłość do starych Ferrari, takich U mnie też, poniżej lat 90., ale to jest petarda. ale tu jest jeszcze te żółte przeciwmgielne. No, tu jest grubość, tłuszcz maksymalny po prostu. Także dostajesz od nas kabanosa
Mamy kabanosy, ale to na Mamy później. kabanosa. Zostawimy za wycieraczką, niech pachnie. Także idziemy dalej, bo chyba mamy niezły czas, nie zepsujmy tego. Oczywiście, jeśli ktoś by mnie zapytał, czy 208 GTB, czy Lele, no to Tak, dobrze, nakręc, no już idź ty Marudo, tak, jest lele, o lele. No ale jest piękne. bardzo go chcemy. No nic. Najbardziej z tego wszystkiego chcemy, znaczy przynajmniej ja chcę, ale dojdziemy do tego. Wiem, co chcesz im powiedzieć. Ty bydlaku. Że tutaj mamy taki plecak, który jest bardzo, bardzo niby kłechła, czy tam inne for F, ale jeżeli widzieliście nasze relacje wczoraj, to wczoraj. Jak widzieliście jedną relację, to wiecie, że ten plecak jest Dużo warty. dzisiaj bardzo drogi. Idziemy do góry albo na dół, nie wiem, zobaczymy. Tu już ostatnio was zabraliśmy, w zasadzie w tym pomieszczeniu kończyliśmy ostatnie filmy. Tu był wielki jeszcze ring do walk w klatce MMA. Tak. No i tutaj dalej stoją takie cudowne quirksy i featuresy lat 60. I one naprawdę, popatrzcie dzisiaj dopiero się przyjrzeliśmy temu oto Renu 8, jak ustaliliśmy, I ustaliliśmy, że jest świetne. że jest świetne, że chcielibyśmy poczuć, jak się czymś takim jeździ. A dwa, zobaczcie, jakie tu są olbrzymie koła względem całej karoserii. Olbrzymie w sensie opony, olbrzymie w sensie, no tak, w całym Proporcje rysunku. są takie kosmiczne. No jest po prostu taki słodziak. Tak uznaliśmy wczoraj z Bartkiem, że jest słodziak i że w ogóle jest taki, że eklektyczność tej kolekcji czasami nas zadziwia, ale w bardzo pozytywny sposób. Tak, moglibyśmy tu mieszkać i codziennie siedzieć w innym aucie. Jest oczywiście beta, jest oczywiście kadecik, tam jeszcze... Kadecik jest zbój. Wczoraj o kadeciku uznaliśmy z Bartkiem, że kadecik to tak naprawdę jest taki mikroszewel. Bo zobaczcie, wiecie, to tutaj, te kształty, ten winyl tutaj, kółeczko. To wszystko ma jakby tak, to co Tomasz mówi, ma uzasadnienie. Jest tutaj bardzo dużo szewela. Może nie ma sensu, ale ma uzasadnienie. Czyli jak całe twoje życie. Oczywiście. Tam jest w ogóle też ładna skodzinka, której wcześniej nie było. Nie będziemy się już jakoś tam bardzo 1000 nad nią MB. rozwodzić, natomiast wiedzcie, że też jest. A wiesz, Bartek, skąd wzięła się nazwa 1000 MB? 1000 młodych... Nie. 1000 małych błędów, tak się śmiano. Aczkolwiek oczywiście ta Skoda była lepsza od wszystkiego, co stworzono w naszym kraju miliard razy. A co u nas stworzono, umówmy się. Dobrze. Przyszliśmy tu tylko po jedno auto. Tam jest też Bonito, pamiętacie. Tu jest też fajne buggy. Ja tak omijam kadrem to, co chcemy pokazać. I teraz tak, I teraz... właściciel jest miłośnikiem... Już mi pokażesz, czy nie? no dobrze, pokażę. Właściciel jest miłośnikiem Stratosa. I zażyczył sobie, żeby jakiś słowacki artysta zrobił mu Stratosa, tylko w większej skali. Więc to jest rzeźba Stratosa, która dokładnie odwzorowuje start tych kierowców, których tu widzicie, w Monte Carlo. Oczywiście felgi nie są ze Stratosa, gdyż to jest jakby... Wizja artystyczna. Artystyczna wizja to jest jakby skala samochodu większa, tak? Bo jeśli ktokolwiek z was widział Stratosa prawdziwego na żywo, to wiecie, że jest wielkości pudełka od zapalniczek. I kierowca wyścigowy albo rajdowy w zasadzie, który miał w środku siedzieć, musiał mieć najpierw odciętą głowę. Dużo masz tych pudełek na zapalniczki? Tak. Okej. Wiem, ponieważ siedziałem w Stratosie. Myślałem, że w pudełku na zapalniczki. Tam się urodziłem. Więc tam się nie da po prostu, żadnej możliwości. No więc tu jest, można powiedzieć, rzeźba Stratosa, tak? Jakby my i wy jesteśmy w tej samej pozycji. Pewnie wielu z was za dzieciaka zbierało tam modele w skali 1,24, a jak ktoś był bogacz, to 1:18. No to jest 1:0,70. Na przykład. No. I w sumie tyle. Warto to zobaczyć, no bo generalnie ktoś włożył ogromną robotę, jakiś artysta, żeby to odtworzyć. I jeżeli jakiś purysta powie, że to nie jest Stratos, to my powiemy tak, to nie jest Stratos. To jest rzeźba Stratosa. I nie zesraj się. I generalnie fajnie, że tu jest i zarąbiście wygląda. Prawda, Tomku? Oczywiście. Ale coś, co No to naprawdę pewnie zarobiście... ty piszesz te komentarze. Tak, a co? No nic. Ale to coś, co naprawdę zarąbiście wygląda i coś, co wczoraj Bartkowi urwało głowę, To ty. ale samej teraz, bieliźnie. mówimy teraz o samochodach. To musimy wam jeszcze pokazać, nie? Tak, z wielkim poświęceniem pójdziemy na samą górę. Na A 17 jesteśmy piętro. Na samym dole, także chodźmy. No dobrze, i jesteśmy już na
piętrze ostatnim na dzisiaj, bo jest oczywiście to powyżej, gdzie stoi Karma, gdzie stoi Nobel, które wam ostatnio pokazywaliśmy, ale nic nowego tam nie przybyło. Dlatego tam nie pójdziemy, a tu zaczniemy od Vipera. Bo Vipera nigdy dość, tak? Tak. Tomek, to the point. Viper jest fajny. Ale nie dzisiaj o Viperze, gdyż o Viperze było ostatnio. Mamy tutaj dwa nowe samochody. Jeden, który bardzo mroził prostatę nieszczelnego. Musisz mi tak wchodzić. A co, chcesz pokazać jakieś Diablo? No, takie, żeby był kontrast. Między swoją prostatą? No Mroził dobrze. prostatę, tak. Wracając do twojej myśli. A drugi, który mroził trochę moją. A mrowił, słyszałem, że mroził. Zastanawiam się, czemu mrozisz prostatę? Że zamrowiła, że zadrżała okej. z radości. Okej, pokazujemy? Twoją prostatę? Nie, lepiej auto. Wspólne. Dobrze. Najpierw twoi. Zielony mój, srebrny twój, tak? Dobra, tak, bang. Bang. Co prawda pod światło nie widać, że mój jest zielony, ale moi drodzy... no powiedz to, Tomek, powiedz to. Powiedz to, wczoraj powiedziałem. No, Bartek wczoraj taki statement ogłosił, Że jestem kobietą. że bardziej DB7 to Zdecydowanie. niż to Diablo w tym anturażu. Słuchajcie, ja pamiętam ten samochód z lat bardzo dawnych. Was jeszcze w większości wtedy, chociaż nie, nas oglądają ludzie w naszym wieku. Pamiętacie Need for Speeda 3? Tam ten samochód miał premierę razem z innymi rzeczami, jak Ital Design Shigera, Och. jak Diablo SV, wtedy było C5, była wtedy nowością Corvetta. No i wiecie, to był nasz dostęp do ekskluzywnych samochodów. I wtedy wydawało mi się, że DB7 z światłami z Mazdy z tyłu, które wtedy, one dalej nie są piękne, ale jest to cudownie zrobione. Wtedy to DB7 było takie... Natomiast wczoraj, jak je zobaczyłem, już dawno mi to przeszło, że brzydkie, natomiast wczoraj, jak je zobaczyłem na żywo, to mnie rozrzuciło po polu. Ta linia, która została żywcem potem ukradziona przez Jaguara do obecnych XK. Popatrzcie, to jest ta linia. To jest dokładnie to, tylko oczywiście z innymi światłami. Ta felga. Ta felga właśnie, pokaż felgę, bo ta felga to jest taka petarda na żywo. Ta felga wygląda totalnie retro, ale w takim nowoczesnym, jak na tamte lata wydaniu, jest cudowna. Ten pseudo-central lock, w zasadzie ten hub, pod którym są schowane śruby, wygląda po prostu, no straight out of, nie wiem, 40s, a jednak jest dość nowoczesny. No tak, i Jan Callum, jak rysował ten samochód, to wiedział, co jakby... to widać, że to chłopina się zna na Tu temacie, się nie? wszystko zgadza całkowicie. Mówię, no, światła z Mazdy, światła z Mazdy. Zróbcie światła z Mazdy, które wyglądają w całej zabudowie tak dobrze. Tak. No, I dare you. A to była bodajże 323F ta z podnoszonymi światłami, te pop-up headlights. Tak mi się wydaje, że to z tamtego samochodu są wzięte te lampy. Oczywiście one są dużo większe, tylko tutaj są ubrane w tą taką, jak to nazwać ładnie? Ramkę, która nadaje im nowy kształt, tak? Zdecydowanie tak. I to wygląda doskonale. Jak zauważyłeś wczoraj, rurka nie jest chyba oryginalna. Wydaje nam się, że nie. Troszkę płaczemy, no ale to jakby Trudno. trudno. Natomiast wnętrze. Tak. Z której strony wolisz tam? Ja idę od słońca, a ty se możesz wleźć tam. No dobrze. Dlaczego wybrałem DB7 ponad Diablo? Przede wszystkim połączenie zielonych wykładzin, zielonej skóry na dashboardzie i tego koniakowo nie wiem. butterskoczowego koloru skóry na fotelach z zielonymi przeszyciami, tymi lamelami. Słodki Jezu, jest to chyba najpiękniejszy samochód. Znaczy, deska nie jest jakaś rewelacyjna. Deska jest, jak to też wczoraj kolega Traszka założył, mocno jaguarowo-fordowa z tamtych czasów. No tak. Są tu przełączniki z mojego Scorpio na przykład, do szyb. Tu są one. Dokładnie. Ale połączenie tych materiałów w tym wydaniu to może być najpiękniejszy taki nowożytny samochód, jaki widziałem na żywo. I znowu jest ten zapach. I znowu jest ten zapach. A dlaczego ponad Diablo? Bo wsiadłem do niego, ustawiłem sobie fotel i przy mym wyglądzie i wzroście W zasadzie mógłbym... podróżować. Tak. Niestety kolumna kierownicy reguluje się tylko góra-dół, ale I to już jest jej szczytowa... to jest jej szczytowa forma, więc tam jak wyprostowałem nóżki, to może nie było super wygodnie, ale byłbym w stanie się poświęcić.
Także No mógłbyś z tym jakoś żyć, myślę. mógłbym. Jest pięknie. To jest wczesna wersja z silnikiem Jaguara, tym kompresorową szóstką. I co jest jeszcze ważne, nie jest po lifcie, prawda? No masz na myśli przód i światła przeciwmgłowe, tak? Dokładnie tak. Niestety, jak popatrzycie na późniejsze DB7, zresztą tak samo jak późniejsze Vanquishe, jak późniejsze Vantage i chyba nawet jeszcze w DB9 pierwszym były te Może. światła. Tutaj były takie okrągłe. Od czapy wrzucone wielkie szperacze wręcz, które niszczą ten samochód totalnie. Natomiast w tej wczesnej wersji tu się wszystko tak bardzo zgadza. Tomek, pakuj go. Idź do szefa, pytaj, co trzeba zrobić, żebym mógł nim wyjechać. Dobra, tak zrobię. W związku z tym, że jesteśmy mocno pod wpływem XJS-a w tym odcinku, to musicie pamiętać o tym, że pod tą piękną suknią, tym łonym, tam pod spodem są flaki z lat 70. z Jaguara XJS, bo nie było na nic pieniędzy i jakby no coś musieli zrobić, co już mieli. Czy Aston trochę uratował się tym modelem? Bardzo. Czy przeszkadza nam to, że pod spodem jest XJS? Jak bardzo nam przeszkadza, Bartek? O nie, Co teraz zrobimy? będę jeździł bardziej ostrożnie. Pełny zachwyt. Samochód jest tak jakby klasycznie piękny. Nie, że tam komuś się może nie podobać, albo polaryzuje opinię. To po prostu jest tak jak, nie wiem, dzieło sztuki greckie, antyczne. Tak po prostu proporcje, wszystko jest doskonałe. Nie ma tutaj Dobra, niczego, co bym zmienił. Nie Znaczy ja bym będzie- zmienił jedną rzecz. Mógłby być mój. nie mógłby być twój, bo pierwszy musiałby być mój. Twój samochód stoi o tu, ten Chevrolet Caprice oto. Bartek. Ale ustaliliśmy z tyłu, No ma taki vibe trochę. I teraz tak, jako że ten rok jest dla nas rokiem Maserati, a jeszcze się nie skończył, i chyba jest szansa, że jeszcze parę wpadnie. no to mamy quattroportę czwartej serii, czyli 90 na pełnej, czyli ostatnia z ostatnich wersji biturbo tak naprawdę, ponieważ to jest pod spodem cały czas biturbo w jakimś tam stopniu. No i tak, to jest pierwsza seria. Druga seria powstała w momencie, gdy Maserati zostało podczepione wewnątrz struktur Fiata pod Ferrari. Nazywało się ta wersja późniejsza Evoluzione i ona wygląda prawie identycznie, ale ma mnóstwo zmian, które wskazują na to, że dużo bardziej starano się, jeśli chodzi o spasowanie, jeśli chodzi o materiały, Że czasami korporacja ma sens. że być może na przykład te wszystkie tu szczeliny były bardziej równe. O, ale brzydko. Tomek, nie szkaluj. Oczywiście, to dla nas jakby i Ghibli, które oglądaliście na naszych zdjęciach, a właściwie zdjęcia Bartka, i to Quattroporte ma z przodu vibe trochę Lancia Delty, Evo, po prostu 90 na pełnej. Ale to, co nas, Bartku, w tym samochodzie najbardziej urzekło, gdyż zewnętrzne tego pojazdu nie jest klasycznie piękne. I na pewno nie jest to tył, który tak samo jak w Ghibli, w mojej opinii, kończy się zbyt szybko. Tak jakby ludzie z Maserati wtedy rysowali i Ghibli, i to Quattroporte i ktoś nad nimi stawił, chłopaki, słuchajcie, Fajran, to, co zrobiliście do tej pory, musi wystarczyć. A kto pracował nad obydwoma tymi samochodami? Nie ja. Marcello, No tak. oczywiście. A po czym to poznajemy? Poznajemy to po tym podcięciu pięknym. Bo im się właśnie nie chciało tego dociąć. No i teraz Tego to. pokażmy im wnętrze. Wsiądziesz za samym sobą? Wczoraj siadałem bez żadnego problemu. Posłuchajcie, tu wszystko jest niebieskie. Wszystko. Nie, Poza że drewnem. Tam, nie, że tam trochę, tylko wszystko naprawdę. Poza drewnem i osłoną airbagu na kierownicy. Co jest dziwne, powiem szczerze? Jest dziwne i nie pasuje. Powinna być niebieska. O, co nas zaskoczyło jeszcze bardziej. Popatrzcie, jak otwierają się drzwi przednie. Do kąta 90 stopni i otwierają się, sprawdziłem wczoraj, drugie też, więc to nie jest żadna kwestia, że ogranicznik puścił, tylko nie wiem, no tak jakoś to zrobili. Znaczy, klientem docelowym tych aut był na przykład Pavarotti. Nie, Pavarotti to jeździł tym wcześniejszym. No, a wiesz, że nie jeździł potem późniejszą? Więc on musiał mieć przestrzeń. Masz na myśli jego pudło rezonansowe? Dokładnie, jego vibrafon. No tak. No powiem wam tak. No to jest klasyczny włoski styl. No może gdzieś coś odstaje, ale z drugiej strony słoneczniki są Też niebieskie. w skórze oczywiście. Nie tam, że coś tam. Tomek, jak na to, jak wczoraj się nad nim zachwycałeś, to teraz tak mało o nim mówisz.
To dobrze, będzie krótki film Gdyż za nie wreszcie. mówiłem. Nie, po prostu utwierdzam się w przekonaniu, że Maserati z 90sów, czyli Ghibli GT, Quattroporte, aczkolwiek umówmy się, do jakichkolwiek użytkowych zastosowań to zdecydowanie bardziej ewolucjone. To są moje lata, to są moje... Co mówiłeś? Co? Maserati z lat 90. To jest to, co potrzebujemy. Ale teraz Co? poruszany wątek australijski, Bartku. No to tobie będzie wstyd, nie mnie. No dobrze. Co jest największym quirkiem w Quattroporte? Że kangury go napędzają? Nie. Największym quirkiem jest to, że jeśli jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, tak jak ten egzemplarz, to nie jest to ZF na przykład, Tylko z indyjskiego robura. tylko skrzynia produkcji australijskiej firmy, która nazywała się wtedy BTR, teraz nazywa się jakoś inaczej, która produkowała między innymi skrzynie automatyczne dla Mahindry i SsangYonga. I to nie jest żart. I dla jakichś jeszcze Holdenów albo Fordów australijskich. Ta sama skrzynia występowała jeszcze we wczesnym 3200 GT, oczywiście mówimy o automacie. I teraz sytuacja jest taka. Że my wam pokażemy tą skrzynię, bo możemy ją wam pokazać jak na dłoni. Możemy, nie wiem czy pokażemy, bo w sumie nie wiemy, ale jeśli kupicie taki samochód kiedyś z automatem, no bo jest prawie 2 razy tańszy niż z manualem, ciekawe dlaczego. I gdyby ta skrzynia powiedziała, że w zasadzie to już jej się trochę nie chce, to przypuszczam, Jesteś tą skrzynią. że trudno będzie ją uruchomić i naprawić. Co jest jeszcze ciekawsze, Ghibli, które oglądaliście na zdjęciach, ma ten sam silnik co tutaj 2.8 i też ma 4-biegowy automat. Tylko taki- ZF-a niemiecki, do którego są części, do którego wszystko można zrobić i każdy, kto pracuje ze skrzyniami automatycznymi, potrafi go uruchomić, wyserwisować, naprawić. Ale BTR, automat australijski z Mahindry, i tak sobie tu żyjemy i takie quirki dla was szukamy. Dobrze, Tomasz, to co? Patrz, jakbym szedł ze świecznikiem, tak mam te ręce, nie? Tak tu, o, tak. Tak, ty ze świecznikiem. No więc słuchajcie, nie przedłużamy, bo to są nowe rzeczy w Double Red, jak widzicie. Dajcie On jest starą rzeczą w tym. Dajcie znać, który z nowych pojazdów, które wam dzisiaj pokazaliśmy, najbardziej się wam podoba i dlaczego jest to... A nie mogę powiedzieć. No nieważne. Po raz kolejny zapraszamy was, żebyście tu przyjechali, bo tutaj już nam właściciel powiedział, że będą już za chwilę Następnych auta. 8 samochodów. Także chyba będzie musiał dobudować piętro. W każdym razie No my tu na pewno wpadniemy na wiosnę. możecie zabrać się z nami. Nie, wcale nie. Także, no słuchajcie, szkoda czasu, pakujcie się. Drogi nie są złe. Od polskiej granicy dojeżdżamy tu w zależności od tego, czy jest korek w Żylinie albo w Bańskiej Bystrzycy między 3 a 4 godziny. No i jest pięknie. Jest tu spędzić każdą... Najbardziej to tu jest fajnie, jak was tu nie ma. I my jesteśmy tu sami z tymi autami zamknięci na całą noc, bo możemy sobie, no, Przepychać, dokładnie. mierzyć się. Nie przedłużajmy. Tomek, goodbye fellow kids. Tak, i bez rzymskiego salutu, Dalej będziemy robić to tak nudno jak tym razem, bo liczymy, że bo to był tylko taki żarcik Bartka na początku. Tylko żarcik to był. wcale go nie wyrzuciłem. Musi mnie tylko odwieźć do domu i wtedy. Słuchajcie, no i Matik mówi wam do widzenia. Ciao, Matik.